dobry. Dzień dobry, witamy się z Warszawy. Jesteśmy razem tutaj z Andrzejem i Mateuszem, którzy są naszymi patronami. Kurczę, znowu nas nie, no widać może trochę nas lepiej. Trochę nas lepiej widać. Mamy lampkę, więc powinno po prostu to lepiej, może jeszcze raz bardziej doświetlę. Ale słuchajcie teraz, co my mamy. Mamy Was tutaj na żywo na czacie, więc zobaczymy, kto z nami tutaj dzisiaj spaceruje. Tak, dokładnie. Dzień dobry, kto dzisiaj do nas dołączył? Jest Julia. Rafał. tak. Cześć Rafał, super. Cześć, tak. Rafał codziennie Magda. spaceruje dzielnie. Tak. Julia. To jest to. Mateusz też pisałeś. Joanna, cześć. ja też jestem, cześć. Mateusz też się pisałeś. Także już jesteśmy. O wow, jest Magda, jest Sailor Relp. Tak, cześć, dzień dobry, Julka Radecka, cześć, Joasia Strzelczyk, cześć Asiu, bardzo fajnie, że jesteście z nami tutaj. Cały czas nowe osoby. Cały czas dołączają, ekstra, to będziemy co chwilę sobie patrzeć na okno czatu, więc słuchajcie, dzisiaj jest taki nietypowy power walk, ponieważ jest z nami, tak jak wspomniałam, już Andrzej i Mateusz, więc ja powiedziałam chłopakom tutaj, że skorzystam z ich obecności i odpaliliśmy jeszcze na YouTube, mamy podgląd, słuchajcie, do czatu, bo my podczas nagrywania, podczas transmisji wideo, tak jak teraz idziemy, my nie mamy dostępu do tego, więc dopiero sobie potem przeglądamy te komentarze i ja tam staram się odpowiadać na to wszystko, zresztą każdy z nas też, kto ma tego powerwalka, to czyta te komentarze i tam odpowiada, ale teraz mamy taką możliwość, więc super, jeżeli macie cokolwiek chcecie się czymś podzielić, pogadać o czymś, zapytać o coś, to dawajcie znać w komentarzu. To co, ruszamy? Tak. Na czacie. Fantastycznie. Dobra, rozmawiamy dzisiaj o genetycznych uwarunkowaniach otyłości. Jestem ciekawa też, czy wy może słyszeliście jakieś coś w związku właśnie z tym genetycznym uwarunkowaniem otyłości, w sensie na przykład jakieś mity, że cały czas ktoś nie może schudnąć, bo ma genetyczne predyspozycje, czy na przykład właśnie może uważacie, że to jest prawda? Jak to tutaj u was? Mikrofon. Mi się wydaje, że genetyczne właśnie to mogą być predyspozycje. To nie warunkuje oczywiście, że to tak jest, czy jesteśmy skazani, krótko mówiąc, na genetyczną otyłość na przykład. Natomiast predyspozycje są. No i być może trzeba poszukać albo zmienić metodę może odchudzania albo odżywiania, żeby nie mówić o odchudzaniu tak mocno, i znaleźć taką, która najbardziej pasuje pod właśnie cechy, pod charakter czy genetykę, którą mamy. To jest takie moje odczucie. Okej, super. Mateusz, ty jak? No ja myślę, że ja może powiem na swoim przykładzie, bo ja w młodości byłem zawsze tym gruby na bramkę. Okej. Tak, więc przez lata gdzieś tam zawsze od dziecka właściwie miałem problem z nadwagą. I powiem szczerze, że tak myślałem, że taka budowa ciała, że może, że po prostu tak, że, takie właśnie genetyczne jakieś ze strony mamy bardziej, tak, budowa ciała tych, którzy tam byli, że tak to było. Natomiast nie, myślę, że teraz, jeżeli w wieku 42 lat potrafiłem w ciągu tych kilku miesięcy zejść 8 kg w dół i trzymam się w tym, to jednak super. To jest coś innego, tak? To być może w jakiś sposób mieć, ale myślę, że to jest jednak zmiana tego wszystkiego i można to zrobić, ale to już tutaj jak goś uważasz. Ja tylko wiedzę swojego tutaj przykładów i podwórka, jak to było, tak? Ale bardzo dobrze intuicyjnie myślicie, bo rzeczywiście tak jest, że mamy pewne geny, które nas predysponują do rozwoju otyłości, ale to nie jest tak, że geny będą determinować twoją masę ciała jakby w pełni, w 100% i będą determinować, czy będzie ta otyłość, czy też nie. Przykładowo mamy taki gen, taki bardzo popularny, który też się bada w różnego rodzaju badaniach genetycznych, w takich laboratoriach prywatnych, które oferują na przykład pakiet badań genetycznych, żeby sprawdzić, czy właśnie nie ma się tendencji do otyłości. To jest gen FTO, najczęściej się go sprawdza, który rzeczywiście jest związany z zwiększonym ryzykiem rozwoju nadwagi i otyłości, dlatego że ten gen koduje takie białko, które bierze udział w metabolizmie energii, w wydatkach energetycznych. Sobie przejdziemy może tutaj. Strasznie mi ta lampka świeci w twarz, ale przynajmniej wtedy nas widać. Może ją trochę zmniejszę. O, dobra, tak.
Więc ona rzeczywiście jest ten gen FTO, który predysponuje do tego rozwoju nadwagi i otyłości. I co się okazuje, byłam też trochę tym zaskoczona, że posiadanie tego genu, w zależności od tego, czy jaki wariant tego genu się posiada i czy na przykład obydwoje rodziców na przykład było otyłych, czy nie, to szansa na zachorowanie na otyłość wynosi od 40 do 70%. Aha. Więc to jest jednak całkiem sporo. Przy czym rzeczywiście tutaj, tak jak wspomnieliście, to dużo zależy od naszego stylu życia i to podkreśla, jakby większość badań to podkreśla, że genetyka to jest jedno, natomiast otyłość to jest takie ładne słowo w angielskim interplay, czyli taka wzajemna zależność, taka gra wzajemna pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, no i też naszym stylem życia. Więc na przykład, Mateusz, jeżeli mówisz, że w dzieciństwie byłeś zawsze dzieckiem takim chubby, bardziej otyłym, na przykład tam grubszym po prostu, no to nie oznacza, masz wtedy większe ryzyko zachorowania na otyłość w wieku dorosłym, bo wtedy to ciało już jak jest młodsze, to też się przyzwyczaja jakby metabolizm też dopiero się nastraja, więc jest na to szansa. Natomiast poprzez odpowiednią dietę, styl życia, gdzieś, wiesz, na przykład post, tak, te 12 godzin przynajmniej, czy aktywność fizyczną, możesz temu zapobiec. To wcale nie oznacza, że tak będzie. I znowu wracamy do takiej metafory, ja to lubię powtarzać, że geny to tak jak jest kula w pistolecie, ale my poprzez swoje działania pociągamy za spust. I możemy albo wypchnąć pewne geny, albo na przykład je wyciszyć, te, które nas interesują do wyciszenia, tutaj w kontekście chociażby predyspozycji do rozwoju chorób nowotworowych, chociaż to też jest znowu taka bardzo różnorodna relacja, po prostu gra wzajemna i ciężko jest określić, czy rzeczywiście ta predyspozycja się rozwinie do tej choroby, no ale tak samo w nadwadze i otyłości, poprzez dietę i styl życia my możemy wpłynąć na to, czy pewne te geny, predyspozycje rzeczywiście dojdą do ekspresji, czy też nie. O, dzień dobry. Idzie ze mną pieskiem. Dzień dobry. Oho, dobra, może przejdziemy sobie na prawą stronę. Tak, ja tutaj idę, bo ja prawie nic nie widzę pod tą lampką. Lampka mnie trochę tutaj oślepiła. No ale dobra. Mamy też ten gen FTO, ale też są na przykład geny, to jest bardzo ciekawe, bo są geny, które, no bo najczęściej to, co odpowiada genetycznie za rozwój otyłości, no to też może być dosyć logiczne, bo na początku może nam się wydawać, że no genetyka odchudzania, jaki to trudny temat. No i rzeczywiście, jeżeli się zagłębiamy w jakieś tam nazwy genów i chcemy je sobie wszystkie zapamiętać, no to po prostu można sobie odpuścić, wykitować. Także dziękuję bardzo, żeby to wszystko zapamiętać, bo trzeba sobie rozpisać, ale możemy na przykład sobie zapamiętać i to logicznie zrozumieć tym, no że z czym jest na przykład największy problem w odchudzaniu. Tak? No z wydatkiem energetycznym na przykład, tak? Z metabolizmem glukozy, na przykład z insulinoopornością, czy na przykład, tak jak mówiłam w Powerwalku o niedoczynności tarczycy, że właśnie jest niedoczynność tarczycy, ten metabolizm nie działa prawidłowo, mamy obniżoną przemianę materii i to też może nas predysponować właśnie do otyłości. I rzeczywiście tak jest, że geny, które odpowiadają, jakby związane są z rozwojem nadwagi i otyłości, rzeczywiście odpowiadają za te funkcje. Za utrzymanie masy ciała prawidłowej, za wydatki energetyczne, za to, że na przykład jest taki gen, to w 2024 roku opisano to w literaturze, SMIM bodajże się nazywa, który odpowiada za pracę tarczycy częściowo oraz za wydatki energetyczne w spoczynku. I się okazało, że osoby, które nie mają funkcji tego genu, to mają lekką niedoczynność tarczycy, a także mają zmniejszone wydatki energetyczne w trakcie spoczynku, co zwiększa im ryzyko po prostu nagromadzenia się, utrudnia może redukcję masy ciała. Tylko że właśnie to nie oznacza tego, że my mając te predyspozycje jesteśmy skazani na totalne niepowodzenie. Wyjątkiem na przykład jest jednak, są pewne predyspozycje, na przykład już takie w zależności od tego, jaki gen, za co on odpowiada, to te konsekwencje mogą być bardzo poważne. I na przykład mamy coś takiego jak leptyna. Leptyna jest hormonem, który jest wydzielany przez tkankę tłuszczową i ona służy do długoterminowej kontroli masy ciała. Bierze udział w kontrolowaniu głodu i sytości. No i właśnie też, jeżeli mamy mutacje w genach, które biorą
są zaangażowane w tą kontrolę łaknienia, w kontrolę głodu i sytości, no to tu jest naprawdę poważny problem, bo to się ujawnia często u dzieci i objawia się bardzo dużym apetytem, hiperfagią tak zwaną, gdzie jest trudno osiągnąć poziom najedzenia. Tylko to już są naprawdę przypadki, które zdarzają się dosyć rzadko i przykładem jest chociażby brak genu kodującego, czy mutacja w genie kodującego leptynę, która jest hormonem sytości. No tak jak powiedziałam, ona jest do długoterminowej regulacji łaknienia, wydziela się w tkance tłuszczowej i odpowiada za to, że daje sygnał do mózgu: hej, masz wystarczającą ilość energii, nie jedz więcej, wystarczy ci tego jedzenia, już nie jedz, nie potrzebujesz się doładowywać energetycznie. Problem polega na tym, że tak, w dorosłym życiu my na przykład ignorujemy te sygnały i możemy nabawić się leptynooporności. Podobna sytuacja jak insulinooporność, tylko w kontekście leptyny, ale powrót do prawidłowej masy ciała, redukcja to już to wyrównuje. Natomiast u dzieci, najpierw dzieci, tak, bo to u dzieci najczęściej się zauważa, które tej leptyny w ogóle nie mają, u nich się obserwuje od samego początku bardzo dużą otyłość. Jest to taka ciężka otyłość u tych dzieci. I to widać od razu, na samym początek. To nie jest tak, że możesz nie mieć leptyny, no i to ci się gdzieś tam rozwinie dopiero w wieku dorosłym. Nie. To od razu widać u małych dzieci, które są bardzo otyłe i one cały czas są nienajedzone. To jest tak, że one po prostu są tak nienasycone. I przykładem jest bardzo ciekawa choroba, bardzo ciężka, syndrom Pradera-Williego, który jest chorobą genetyczną. I właśnie między innymi jest problem z odczuwaniem sytości i te dzieci mają bardzo dużo problemów metabolicznych, też insulinooporność, no ale generalnie zaburzenia w genach, które odpowiadają za kontrolę łaknienia, sprawiają, że te dzieci są nienajedzone i na przykład są interwencje rodziców, gdzie trzeba zamykać na kłódki, lodówkę, na przykład te dzieci też podchodzą do obcych ludzi na ulicy, mówią, że są głodne, że potrzebują jedzenia, bo to jest tak silna potrzeba jedzenia, no właśnie spowodowana tymi mutacjami w genach, które odpowiadają za łaknienie, za odczuwanie sytości. Więc możemy na przykład właśnie mieć brak takiej leptyny i to się leczy po prostu dostarczaniem leptyny z zewnątrz wtedy. I ta masa ciała u dzieci się normalizuje. Ja pamiętam na studiach, jak nam pokazywali właśnie zdjęcia tych dzieci które mają mutację genu, co sprawia, że nie jest produkowana leptyna. Potem, jak już podają im leptynę, to stały się takie szczęśliwe, bo w końcu były najedzone, nie? A tak to wcześniej cały czas takie zapłakane, bo nie mogą się najeść. No kurczę, nic dziwnego. Ale właśnie, bo powiedziałeś, że można to leczyć, że podaje się dzieciom, ale czy to jest coś, co się da wyleczyć, czy to można tylko w pewien sposób zahamować albo wstrzymać w dalszym pogłębianiu się i gdzieś tam pojawieniu się jakiejś choroby genetycznej tymże spowodowanej na przykład. Znaczy tak, u tych dzieci, osób, które mają utratę tej funkcji, to podaje się po prostu leptynę i to jest leczenie do końca życia, z tego co ja wiem. Okay. Z tego co ja wiem, bo to nie jest tak, że to się jakoś odnowi, chyba że są jakieś terapie genetyczne czy biologiczne, które sprawiają, że jednak ten gen zyska swoją funkcję. Na ten moment nie wiem, czy są takie dostępne terapie. Wiem, że podaje się po prostu leptynę. Tylko że na przykład, co ciekawe, jeżeli mamy leptynooporność u dorosłych, czy na przykład teraz możecie pomyśleć, no dobra, to jak ja nie czuję sytości, to może warto przyjmować taką leptynę, żeby poczuć sytość i lek na odchudzanie. No niekoniecznie, bo wtedy jeżeli jest już obecna leptynooporność, no to tak samo jak z insuliną. Jeżeli jest insulinooporność, podajemy jeszcze więcej insulin, to nie poprawia naszego stanu. To jest trochę strzał w kolano, więc to nie pomoże. To nie jest tak, że leptyna będzie wtedy super lekiem na odchudzanie. Nie? Aha, okej. No, więc... Tutaj zadam pytanie. Tak? Jak się mają geny do tego, co jest w mózgu, do tego, co myślimy i co robimy? Do tego, co myślimy. I są jakieś powiązania, bo widziałam ostatnio też pracę, która analizowała, jak właśnie genetyka, jak zmiany w genetyce przekładają się na przykład na nasz temperament. Mogą wpłynąć na nasz temperament, ale Rafał, nie wiem do końca, jak to teraz jest, czy rzeczywiście tak jest, że genetyka bardzo ma mocny wpływ na twoje zachowanie. Na pewno w pewien sposób ma, bo to też pokazują badania, że jest jakaś relacja, natomiast pamiętajmy, że bardzo dużo do powiedzenia w kontekście tego, jakie my decyzje podejmujemy, ma po pierwsze środowisko, w jakim się wychowujemy,
a po drugie no, środowisko, w którym dorastamy i potem w którym przebywamy, bo my adaptujemy się do zmieniających się warunków środowiska, tak jak na podstawie doświadczeń uczymy się podejmować różne zachowania. No i też jeżeli nie podchodzimy na przykład świadomie do siebie, czyli nie zadajemy sobie zawsze na przykład pytania, dobra, a z jakiego powodu ja podjęłam taką albo podjąłem taką decyzję, a nie inną, z czego to może wynikać, no to prawdopodobnie będziemy podejmować takie decyzje, których się nauczyliśmy w wieku dorastania, czy w wieku tam dziecięcym, tak, gdzie obserwowaliśmy rodziców i to nawet nieświadomie jak gąbka chłonęliśmy ich po prostu zachowania i myślę, że czasami też może się złapiecie na tym, że kiedyś jako nastolatkowie, że Jezus Maria, co ten na przykład stary robi, a teraz na przykład w wieku już tam, nie wiem, 40 lat mówicie, Boże, ja się zachowuję jak mój stary, na przykład, nie? I to jest zupełnie nieświadome, tak? Zupełnie tak się chłonie po prostu to jak gąbka i jeżeli nie zadamy sobie w pewnym momencie takiego pytania, dobra, to jak ja chcę na przykład żyć, z jakiego powodu ja podejmuję takie decyzje, a nie inne, no to pewnie będziemy iść bardziej w to, co się wyuczyliśmy, no a jeżeli chcemy jakoś inaczej postępować, to wtedy musimy podjąć ciężką pracę, bo dużo uważności w to trzeba włożyć, żeby po prostu zmienić swoje zachowanie. Także mam nadzieję, Rafał, że odpowiedziałam na pytanie, ale kurczę, tak. Super, nie? Jak tak jest, jest łapka, tak, fajnie, dobrze, ale super, że możemy, słuchajcie, taka trochę namiastka rzeczywiście wspólnego spaceru ze wszystkimi, tak. Nie? Super, ale fajnie, takiej interakcji. No, trzeba będzie pomyśleć o drugim telefonie za każdym razem. No, żeby się nie potknąć. No, tak, wtedy już, no, tutaj, no to prawda. Tak, no, ale nawet jak przodem idę, to mnie to oświetla, ale na przykład jak przecież ostatnio szłam tyłem, to też wpadłam w śmietnik, to po prostu też było, Jezus Maria. Dzisiaj nie wieje, więc może wyjść. No, ale w ogóle wiosnę już czuć. Ale w ogóle niedługo będzie chyba trudno nagrywać, jak są te ptaki takie śpiewające tak głośno. Tak? Tutaj gdzieś? Czy gdzie? Słychać, tak jak teraz. A nie będzie tego słychać, nie, ale ptaki śpiewają, rzeczywiście, no jest po prostu już czuć wiosnę, tak. Nie wiem, no ja sobie płaszcz rozpięłam, bo jest mi ciepło, tak sobie myślę, ubrałam się w szalik, myślę sobie 6:15 to będzie pewnie zimno. Dobra, no ale jest już naprawdę ciepło. Zatem wracając do tematu, więc mamy na przykład te geny, które są bardziej, jeżeli mają jakąś mutację, no to wtedy one są bardziej jakby te konsekwencje bardziej zintensyfikowane i bardziej poważne, a są też geny, których jeżeli jest tam gdzieś tam mutacja, na przykład ten FTO, to rzeczywiście predysponuje nas do nadwagi i otyłości, ale to nie oznacza, że my musimy na nią zachorować, czy musimy mieć nadmiar masy ciała, tylko no co niestety tutaj, no niestety, a może i stety, to jakby zawsze kij ma dwa końce, trzeba wtedy włożyć więcej pracy w utrzymanie tych zdrowych nawyków, bo na przykład może się mieć trudność z uzyskaniem sytości, więc wtedy na przykład trzeba pokombinować tak, żeby mieć więcej zawsze błonnika albo białka w diecie, nie? W posiłkach, żeby mieć te czynniki, które dają sytość. Może na przykład coś, co dodać sobie jakieś pestki albo orzechy, nawet nie w kontekście dodatkowej porcji tłuszczu, tylko w kontekście takiego czynnika satysfakcji i chrupania, bo jak my chrupiemy, to też jak gryziemy, to też trochę inaczej odczuwamy ten posiłek, niż wtedy, gdy na przykład wypijemy sobie koktajl, który ma tyle samo kalorii. Bo raz, że ten koktajl jest już w formie takiej płynnej, to on po prostu, mówiąc kolokwialnie, szybko przeleci przez ten przewód pokarmowy, tam się może na godzinę zatrzyma, na 2 w tym żołądku, ale sobie pójdzie potem bardzo szybko dalej. Te składniki odżywcze są bardzo szybko przyswajalne, ale na przykład jak sobie zjemy w jakąś fajną sałatkę z białkiem porządnym, na przykład z jajkiem, z jakąś rybą, posypiemy to na przykład orzechami, pestkami i to nam będzie chrupać, to od razu ten czynnik satysfakcji, to odczuwanie jedzenia będzie większe i też to jedzenie będzie się dłużej trawić, więc będziemy dłużej na jedzenie. Czyli można na przykład takie strategie zastosować, albo co ciekawe, też w badaniach okazuje się, że dieta niskowęglowodanowa jest pomocna w takich sytuacjach, nie? Czy na przykład wtedy stosujemy dietę niskowęglowodanową na co dzień, a w dni treningowe możemy sobie na przykład trochę bardziej tych węglowodanów podbić. No i też jeszcze pozostaje kwestia nie tyle samych genów, które są związane z otyłością per se, czyli na przykład właśnie metabolizmem, ale też na przykład mamy osoby, które mają predyspozycję i na przykład rozwijają ADHD w wieku dorosłym i tutaj na przykład mając już ADHD w wieku dorosłym też mamy zwiększone predyspozycje do rozwoju nadwagi i otyłości, bo mamy tendencję do jedzenia emocjonalnego.
To też jest coś takiego, tak, że my emocjonalnie mamy takie impulsywne wybory i osoba z ADHD często ma tendencję do tego, że na przykład przeciąga swoją pracę, bo z jednej strony ciężko jej się skoncentrować, ale jak już coś wpadnie, no to siedzi po prostu w tym po prostu do upadłego. No i tak, na przykład zapomina pić wodę, zapomina coś sobie porządnego zjeść i przychodzi taki moment, że jeść teraz, jak najszybciej, no i po prostu i tak już się nie możesz doczekać tego jedzenia, że sięgasz po byle co po prostu. No to nie jest nawet jakiś fajny posiłek, no i potem jest znowu problem, bo nie czujesz satysfakcji z tego posiłku, bo to było takie zbieranina trochę, a to trochę orzechów tu, a to czekoladę sobie zjem, a to może kawałek trochę jogurtu. Mocno przypadkowe. Tak, mocno przypadkowe, dokładnie. I potem masz jeszcze wyrzuty sumienia, że w sumie nie zjadłeś nic zdrowego, a wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre. Znowu ten cukier, żeby się podbić. Więc na przykład są takie też jednostki, które nie bezpośrednio są związane z otyłością, ale mogą predysponować właśnie na to, że z tego względu, że mają wpływ na nasze wybory, jakie podejmujemy żywieniowe, tak? Czyli to bardziej to jedzenie emocjonalne. No w ogóle też zaburzenia odżywiania są w pewnym stopniu determinowane genetycznie i to niestety też może wpływać na ten rozwój masy ciała. Zresztą wczoraj też, nie wiem, czy słuchaliście Power Walka z Kasią Kucewicz. Bardzo fajnie właśnie opowiadała o tej pogoni za wymarzoną sylwetką. Także no właśnie w tych założeniach odżywiania też jest ten taki komponent genetyczny. Także słuchajcie, myślę, że omówiliśmy już temat w miarę. Podsumowując, są pewne geny, które mają wpływ na rozwój otyłości, które w mniejszym bądź większym stopniu będą przekładać się na to ryzyko. Są pewne geny, które sprawiają, że rzeczywiście ta otyłość jest już ciężka od samego początku, od dziecka. I to głównie chodzi o leptynę, czy na przykład już geny w samym genach kodujących białka w podzgórzu, geny, które kodują taki układ POMG, propiomelanokortynę, oraz jest to taki transkrypt, który jest aktywowany, i to jest prawdziwa nazwa, mam nadzieję, że YouTube mnie za to nie zablokuje, jest transkrypt aktywowany kokainą i amfetaminą. I tak się po prostu nazywa w mózgu i to jest normalnie nazwa uznana naukowa i on odpowiada za odczuwanie sytości, za zaprzestanie jedzenia, więc jeżeli też mamy mutacje w takich genach, które kodują tego typu białka, tego typu struktury, to wtedy też będziemy mieć już tą otyłość ciężką od samego początku naszego życia, bo po prostu ta sytość nie będzie odczuwalna. No ale są też takie geny, które mają wpływ na ten nasz metabolizm, na insulinowrażliwość, na pracę tarczycy, ale niekoniecznie muszą się przełożyć na naszą masę ciała, dlatego że my poprzez nasze zachowania mamy wpływ, tak? Tylko musimy świadomie pracować nad tym i trochę więcej uwagi i uważności w to włożyć. Także myślę, że teraz, słuchajcie, jest czas na pytania. Ciekawa jestem, czy ktoś zadał nie pytania? Nie, jest tylko tutaj stwierdzenie, Gosia pisze, że oczywiście, że słychać u nas ptaki. A, słychać! Jednak te ptaki tam słychać. Mikrofony dobrze zbierają. Dobrze, tym razem dobrze zbiera. Dobrze, mam żadnych nadzieję, że mnie też dobrze słychać tutaj. Wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne, tak jak u nas lampeczka jest jasna, Tak, i nam oświetla trasę. Także poczekamy jeszcze, bo tutaj chyba jest różnica w transmisji, opóźnienie w sensie, opóźnienie względem tego, co ja mówię tutaj do programu, a co pojawia się na YouTube, więc może poczekamy jeszcze. Mniej więcej jak patrzę teraz na miejsce, które mijamy gdzieś, Tak. to chyba nie jest jakieś duże opóźnienie. Nie jest? A, no Nie. to super. Nie. Dobra, to słuchajcie drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, powerwalkerzy, powerwalkerki, to dawajcie znać na czacie i zaraz na nie odpowiemy. Także tak. Może macie, chłopaki, jakieś przemyślenia? U mnie się mniej więcej tak sobie myślałem, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że tutaj chociażby ta leptyna może to jednak tak mocno wpływać i powodować. I w gruncie rzeczy bardziej tak sobie chciałem tłumaczyć, że to jednak geny genami, ale właściwie no to, co sobie i jak podejdziemy, styl życia jednak może ma decydujący wpływ, a no niekoniecznie tak zawsze może być chyba, tak? Bo to jeżeli gdzieś mogą się pojawić te jakieś genetyczne tutaj różnice, no to trochę będzie trudniej, tak? Ale to nie znaczy, że nie trzeba szukać i próbować dostosować czegoś
do konkretnie takiej sytuacji, która ma miejsce, tak? W której jesteśmy. Tak, i to, co mówisz, może być na przykład odbierane na początku jako coś takiego, że dlaczego ja, prawda? No tak. Dlaczego, no kurde, ja muszę się bardziej starać, na przykład, nie wiem, a ktoś tam może jeść ile wlezie i na przykład nigdy nie przytył, nie? I cały czas wygląda tak samo od 20 lat i w ogóle ma niezdrowy styl życia, na przykład ćwiczy raz w tygodniu albo nawet nie, regularnie, a wygląda super, super szczupło. No, to jest takie trochę ze wszystkim. No mamy ciało takie, jakie mamy. Nie mamy wpływu na to, jaki pakiet genów otrzymujemy. No i możemy z tym zrobić albo to, że będziemy ciągle z tym walczyć, się spinać z tego powodu, że no dlaczego to ja? Dlaczego ja mam taki pakiet genów? Albo możemy powiedzieć, no dobra, mam co mam, będę grać z tymi kartami, które mam. I tyle, no takie klocki dostałem, no to... Tak, i wykorzystać, i tak. dostosować to do siebie, więc tak. No to właśnie, to jak tak wracając do tych, jakby jeżeli te geny, mówimy tutaj o tym, że to może być też jako dziecko, tak, najczęściej się ta otyłość gdzieś pojawia pierwsza, no to dziecko nie ma dużej świadomości, co z tym zrobić i tutaj myślę, że największa jest tutaj szansa dla rodziców i ta odpowiedzialność, żeby zareagować, tak, żeby nie pozwalać na rozwój dalszej tej otyłości, ale żeby rodzice zareagowali. I nie jest tak, że poradzimy sobie sami, tylko naprawdę skorzystać też z pomocy specjalisty, psychologa, bo no, ja wiem ze swojego naprawdę, że jak się też to odbija później, tak, żeby to zwyciężyć, bo to można przezwyciężyć, naprawdę. Ale bo to są te nawyki, które mamy jako dziecko, które zdobywamy, tak. Można się bawić, ja mam taką fajną znajomą, której dzieci się bawią w siłownię. Świetna zabawa, tak? Biorą przykład z mamy, tak? Czy z rodziców. Super. I to jest świetne, no ale jeżeli gdzieś to dziecko ma już ten problem, no to albo tą aktywność trzeba zwiększyć, albo nawet skorzystać z tej porady specjalisty, żeby mu pomóc, bo to się później przeniesie na całe jego życie, tak? To gdzieś będzie później mogło, no niestety mieć jakieś tam negatywne skutki też. No dokładnie to, co mówisz. I tak samo jak, nie wiem, też w Powerwalku z Andrzejem Silczukiem, ostatnio Mateusz Kusznierewicz rozmawiał o tym, jak wspierać dzieci w uzależnieniach, to Andrzej Silczuk powiedział o tym, że jakby praca z dzieckiem to nie jest jakby praca z samym dzieckiem, tylko z całym jego systemem, prawda? I tak samo w kontekście zadbania o masę ciała, wagę, o zapobiegania nadwadze i otyłości, to jest praca wspólna całego systemu. To nie może być tak, że nie wiem, ktoś siedzicie na kanapie jako rodzic i jecie chipsy i mówicie, no idź sobie pan pobiegaj, tak? Nie? I to by nie wolno. Musi być przykład, tak. Musi to być razem wszystko zagrane i zwłaszcza teraz jeszcze tam powiedzmy, nie wiem, no nawet jak ja byłam dzieckiem, no to też nie było na przykład takiego wsparcia dla rodziców, czy w ogóle dietetyków dziecięcych, to chyba byli w poradniach metabolicznych, na przykład od bardzo poważnych zaburzeń metabolicznych typu fenylketonuria, czy cukrzycy na przykład typu 1, tak? Ale teraz naprawdę, jeżeli jakby jako rodzice mierzycie się na przykład z problemem otyłości u dziecka, naprawdę są fantastyczni dietetycy dziecięcy, dietetycy też tacy, można powiedzieć, rodzinni, którzy pomagają układać plany całe, żywieniowe, czy w ogóle zmiany stylu życia dla całych rodzin. To nie jest tak, że na przykład właśnie tylko jest w kontekście dziecka, ale dla całych rodzin, co jest super ważne. No i też to wsparcie tego psychologa, które, no bo jak mówisz, no pewnie to się odbija na psychice, prawda? Tak, później. No, dziecka, no bo dziecko nie rozumie, tak? Dziecko tak, nie wie co ma zareagować, gdzie ma pójść do specjalisty. Tak, dokładnie. Raczej mu w przedszkolu też nikt nie powie, czy w szkole. A to jest ważne, żeby rodzice chcą poszli, no bo potem jest ta cała zmiana. Można to jako dorosły przepracować sobie, ale to od rodziców jest ta odpowiedzialność, żeby jeżeli widzimy, że coś się dzieje z dzieckiem, no to zareagować. No też często rodzice nie dają przykładu, bo nie ćwiczą, nie mają nawyków. Tak. Ale no najbardziej, no nie wiem, jak to działa w Polsce, czy też tak jak jest na przykład spotkania, bo są przecież takie ważenie dzieci, tak? To jest akurat trochę opresyjne. To jest trochę opresyjne to ważenie dzieci takie publiczne, czy na przykład przychodzenie i komentowanie tej wagi. To jest dosyć dyskusyjne akurat, ale... czy są jakieś zalecenia za tym na przykład idą, że ktoś widzi, że tam jest jakiś bilans tam w jakimś wieku i czy są na przykład
zalecenia? No nie wiem, bo akurat... Akurat teraz się nie znam, bo ja też dzieci Właśnie, nie mam, ja też. nie pracuję z dziećmi, mogę się jakby powiedzieć z swoich doświadczeń jako dziecko czy nastolatka i ja pamiętam, że to nie było czegoś takiego. Nie wiem, jak jest teraz, to możecie też napisać, jak macie dzieci na przykład w wieku szkolnym czy co, czy jak to teraz wygląda na przykład. Tak, jeżeli taki problem Tak, zauważysz. ale to nawet, tak jak mówisz o tej siłowni, nawet kurczę, chodźcie na powerwalk To jest rano. spacery, to jest najprostsze, co Tak, może no, być. Z dokładnie. dziećmi na spacer, zamiast go podwozić 2-3 ulice samochodem, to zaprowadź dziecko Tak, przecież tak, pieszo, spacerkiem albo rowerem, cokolwiek, Dokładnie. tak, żeby po prostu, żeby ta aktywność, można powiedzieć, weszła w krew już od najmłodszych lat. Jeszcze tylko pytanie zadał Rafał. Aha. Jakie badania zrobić, żeby wykryć geny? Są badania Takie. genetyczne, to różne firmy to oferują i albo można skorzystać z takich opcji międzynarodowych, które dają dane surowe odnośnie tak zwanych single nucleotide polymorphisms. To są takie małe zmiany w genach po prostu, które mogą odpowiadać za pewne predyspozycje genetyczne, więc to można zrobić przez firmy, które są zagraniczne, ale też są polskie firmy, które oferują tego typu badania i najczęściej to się robi tak, jak pobiera się materiał jak się chce zostać dawcą szpiku. Otrzymuje się taki zestaw, szpatułkę, tam się tutaj macha w jamie ustnej po to, żeby trochę materiału genetycznego pobrać. To się potem wysyła i na tej podstawie dokonują badań. No i mamy też takie surowe badania, surowe te dane, które możemy wykorzystać też w innych firmach. One na przykład oferują to, żeby zobaczyć jakie się ma pochodzenie, prawda? Najczęściej są te firmy, ale też są takie, które jak się wprowadzi swoje surowe dane, wtedy one mając tą bazę genów i różnych predyspozycji mogą dopasować to, co my mamy, do tego, co już jest gdzieś tam potwierdzone. Problem polega na tym, że o ile niektóre geny rzeczywiście można sprawdzić i dają wiarygodność, typu właśnie to FTO, no bo wiemy, że jest to w jakiś sposób powiązane z otyłością, czy na przykład jak się u dzieci bada na samym początku, czy nie ma fenylketonurii, jakieś na przykład inne predyspozycje do rozwoju poważnych chorób, typu na przykład zespół Downa. Tak na przykład, jeżeli są w ofercie badania dotyczące metabolizmu, na przykład węglowodanów, albo metabolizmu tłuszczu, jaką dietę powinno się jeść, to tutaj te wyniki są mniej wiarygodne, bo jeszcze nauka nie ma jasnego, klarownego zdania, czy rzeczywiście ten gen będzie związany z tym, że na przykład możesz jeść więcej węglowodanów. Są pewne zależności, relacje i to zostało już podłapane przez firmy, no to wiadomo, no bo to jest zawsze jakiś tam zysk i ciekawość, że czy ja na przykład mogę jeść więcej węgli, czy powinny być na keto na przykład, ale tutaj uczulam, że to wcale nie jest aż takie, są pewne powiązania, ale to nie jest tak, że jest to wyrocznia i to jest moja determinanta genetyczna. Tak, więc tutaj jeszcze bym parę lat poczekała może na takie badania, ewentualnie jak po prostu chcecie z ciekawości sobie zobaczyć taki też raport genetyczny, czy właśnie mieć te surowe dane, no bo te geny się nie zmienią, tak, ich się ekspresja może zmienić, ale jak już raz sobie zrobicie takie badania, macie surowe dane tych SNPs, to wtedy to można w różnych firmach na przykład sobie po prostu posprawdzać, jak się pojawią jakieś nowe doniesienia, nowe predyspozycje genetyczne zostaną określone, wtedy też można sobie potem to sprawdzić właśnie u takich producentów. Także Rafał, daj znać, czy odpowiedziałam satysfakcjonująco. Nie. Jest okejka? Chyba jeszcze jest jakieś takie lekkie opóźnienie, tak? No dobra, to słuchajcie, to czekamy na okejkę na chwilę jeszcze. Będziemy się już z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo, Mateuszu, Andrzej, za spacer dzisiejszy, za to, że uczestniczyliście w spacerze. No i Wam, powerwalkerzy, powerwalkerki, którzy z nami poszli. Była, pamiętam, Asia Strzelczyk, był Rafał, była Gosia, był jakiś Sailor, tak? Też był Mateusz, też się wpisał. Sporo jest jeszcze osób, które dołączyły. Jest, tak. Tak, jest 79 osób obecnie, które nas oglądają. Fantastycznie, super, no to ekstra, to miło z Wami zacząć dzień. Dziękujemy Wam bardzo za obecność podczas dzisiejszego powerwalka. My cały czas w czapkach dzielnie chodzimy. Tak. Słuchajcie, jeszcze nam zostało ze 20 czapek tylko. O, świetnie. A zachęcamy też, żebyście dołączali do patronów powerwalk, Dokładnie. żebyście z nami tak chodzili na spacery, spotykali się. No właśnie, widzicie może, co prawda to nie wiem, czy Was widać do końca, ale... Widać. A tak, widać, oczekaj, Tak, widać, tak? Ja mam tutaj podgląd cały A, czas. widać, no to Tak, fantastycznie, tak, dobrze, jest, tak tak, jest. Zachęcamy, słuchajcie, do zostania patronem, bo ja na grupie na Facebooku też napisałam, prawda? Więc mamy na grupie na Facebooku informacje, gdzie idziemy, także zapraszamy do dołączenia. No i co, dobrego dnia i Dobrego takiego już dnia. cieplejszego wiosennego. Mam nadzieję, że będzie ciepły wiosenny. Do zobaczenia, cześć!